Cześć, z tej strony Adrian, a dzisiejszy film będzie swego rodzaju poradnikiem. Wytłumaczę w nim, jak efektywnie układać centry w czwórce blindem. Metoda, którą przedstawię, to metoda tak zwanych intuicyjnych komutatorów. Różni się ona tym od metody freestyle, że nie mamy tu prawie 500 algów do nauczenia, tylko mamy kilka algów, w zasadzie kilka takich bazowych, reszta to są pochodne, ewentualnie setupy i to załatwia całą sprawę. Dzięki temu możemy układać szybciej, znacznie szybciej niż metodą U2, ale też nie musimy poświęcać nie wiadomo jej jak wielu godzin na uczenie się algów. Film podzielam na takie dwie części. W pierwszej wytłumaczę krótko, przypomnę na czym polegają komutatory, jak one działają, takie najważniejsze zasady, które nam się później przydadzą, a w następnej przejdę już do sedna sprawy. No więc tak, pierwsza sprawa, komutatory. Komutatory to przeważnie algorytmy, które zamieniają nam trzy elementy. W tym wypadku zamieniłem ten i ten. I ważne jest tak zwane miejsce, gdzie się komutator krzyżuje, to znaczy komutator składa się z dwóch części, zazwyczaj 3 ruchów i 1 ruchu, i one mają jakiś punkt wspólny, w którym się przecinają. I ważne jest to, że czasem ten punkt przecięcia jest w buforze, czasem jest w jakimś targecie, jednym z dwóch targetów, które zamieniamy. I generalnie zasada jest taka, że jeżeli miejsce przecięcia jest w buforze, to najpierw trafiamy w bufor tym targetem, który zamieniamy jako drugi. To znaczy, jeżeli mamy cykl tutaj to, w to i w to, to najpierw w bufor strzelamy tym klockiem, a później dopiero tym. Wygląda to tak, że najpierw ten klocek wrzucamy w bufor, później dopiero w ten drugi. Inny przykład, jakiś na Wings powiedzmy pokażę. Mamy cykl to, w to i w to. To wykonuję tak, że robię taki setup. I teraz tak, tu mam moje targety. Wróć, tu jest bufor, tu jest target, ale tu jest nasze miejsce przecięcia, bo będziemy warstwą R i R operować. I teraz tak, mieliśmy, pierwszym naszym targetem jest to. Czyli jeżeli naszym miejscem przecięcia jest target i chcemy zamienić w pierwszej kolejności ten drugi target, no to nie strzelamy w ten target buforem, tylko tym drugim targetem. To jest ta druga sytuacja. A jeśli teraz analogicznie mamy taki cykl tu i tu. I teraz tak, tu mamy bufor. Przy tym algu bufor jest miejscem przecięcia. I teraz jeśli zamieniamy najpierw pomarańczową krawędź, zielono-pomarańczową, to musimy trafić w bufor najpierw tą drugą krawędzią, później dopiero pomarańczową. Działa. I tak wygląda generalnie zasada, co chodzi o kolejność, w jakiej mamy wykonywać komutator, żeby się nie pomylić, nie zrobić przypadkiem odwrotności. To jest do wyćwiczenia. Polecam raczej samemu się pobawić i po prostu w głowie sobie stworzyć schematy odpowiednie, żeby się nie mylić. Raczej parę godzin samodzielnego rozkminiania powinno tutaj załatwić sprawę. Notacji nie będę tłumaczył. Zakładam, że osoby, które tu zaglądają, potrafią raczej notację komutatorów. Jeżeli nie, to polecam mój poradnik, który gdzieś tam na Facebooku rozpisałem. I jeżeli ktoś tego nie zna, to mogę dodać do grupy. Może sobie poczytać. A teraz już przejdźmy do samej metody. W tej metodzie mamy zasadniczo 5-6 typów komutatorów. Pierwszy przypadek jest wtedy, to jest chyba najprostszy przypadek, kiedy jeden z targetów jest na U, tutaj lub tutaj, nie po skosie trochę się będzie różniło, tu lub tu, a drugi target jest zasadniczo gdziekolwiek. To znaczy wtedy robimy taki myk, że tak jak mówiłem,
Tu ogólnie obowiązuje zasada, w każdym z tych komutatorów, który pokażę, miejscem przecięcia będzie bufor, to znaczy jeżeli najpierw nasz cykl wygląda tak, że najpierw idzie klocek z U, a później z innej ścianki, to najpierw tym klockiem z bocznej lub dolnej ścianki musimy trafić w bufor, później dopiero w ten drugi klocek. Przykładowo, odwrotność. Tak, mamy to w U i tu zielony. Więc tym klockiem wrzucamy ten klocek w bufor, przesuwamy warstwę U i cofamy na tym drugim targecie. I cofamy U. Tak wygląda komutator. I takimi 8 ruchowcami, w zasadzie maks 9 ruchowcami, możemy zrobić każdy cykl z U plus boczna ścianka. Dolne mają trochę dłuższy setup, ale do tego przejdę później. Inny przykład. To, no w zasadzie weźmy ten target i ten. Tu możemy zrobić albo regrip, albo ruch U2 tym. Ja raczej preferuję bez regripów. Więc teraz tak. Gdy mi U2, to ten target ląduje tutaj. Czyli możemy ten target zamienić z tym miejscem. Tu nie mamy ani targetu, ani bufora, więc zrobimy setup U'. Tu mamy nasz bufor. I teraz możemy w ten sposób zamienić nasz target z buforem. Robimy U'. Zamieniamy nasz target z drugim targetem. Cofamy U, cofamy nasz setup. I zrobiliśmy dokładnie to, tylko teraz pokażę. O, to był ten komutator. To w to. Podjeżdżamy, wrzucamy w bufor, wrzucamy w drugi target, cofamy setup. Analogicznie możemy to zrobić dla każdej bocznej ścianki. Z dolną jest ta różnica. W sumie w sumie różnicy nie ma, tylko operujemy trochę innymi warstwami. Tu operowaliśmy U i małe U. Tu będziemy operować warstwą D i obiema środkowymi warstwami. Czyli jeśli mamy na przykład taki cykl, odwrotnie. Tak, to idzie tu, to idzie tu. Więc musimy znowu najpierw tym trafić w bufor, później w drugi target. Wróć. Z dolną warstwą jest trochę inaczej. W dolnej warstwie nasz punkt przecięcia jest właściwie na dole. Tu mój błąd. Ponieważ najpierw wrzucamy tak. Najpierw wrzucamy jakby bufor na dół, później wrzucamy ten target na dół. Mój błąd, zatem tu jest trochę inna zasada. Tu jeżeli najpierw układamy ten target z góry, to najpierw tym targetem górnym musimy trafić w dolny, a później dopiero buforem. Jeżeli pierwszy target, który układamy, jest na dole, to najpierw w niego strzelamy buforem, później tym drugim targetem. Czyli... O, mamy to tu i tu. Czyli najpierw tym targetem strzelamy w dolny, później dopiero buforem, cofamy, działa. No, mój błąd, ale generalnie tak wygląda pierwszy przypadek, to znaczy jeżeli mamy coś na górze i coś na innej ściance. Drugi przypadek... jeszcze, na skos teraz. Tak, to jeszcze nie wytłumaczyłem. Na skos jest praktycznie to samo, to znaczy co chodzi o boczne ścianki, sytuacja wygląda identycznie. Na przykład mamy taki cykl. Tu mamy po skosie ten zielony ma iść tu, ten tu. I znowu tym strzelamy w bufor. Czyli tak, możemy wymienić z tym miejscem, no tak podjeżdżamy tu buforem, strzelamy w bufor, podjeżdżamy drugim targetem, strzelamy w drugi target. Działa. Dobrze, teraz drugi przypadek, to znaczy kiedy oba targety są po bokach, na bocznych ściankach. Na razie dolno pomijamy. I tu dla ułatwienia dodam oznaczenia numeryczne, to znaczy na każdej ściance to będzie 1, to będzie 2, to 3, to 4. Bez względu na to, którą ściankę weźmiemy, zawsze to jest 1, 2, 3, 4. Tu jest 1 i tu jest 1. I to jest o tyle ważne, że uproszczone komutatory będą polegać na tym, żeby ustawić centry, które mamy po bokach, które do zamiany,
w tej samej pozycji, co chodzi o numer. To znaczy, na przykład mamy taki cykl. Tu mamy biały, tu mamy czerwony. Tu powinien iść czerwony. I teraz tak, mamy do wyboru. Ten jest na pozycji 2, ten jest na pozycji 4. Albo tego przekręcamy na pozycję 4, albo tego na pozycję 2. To jest dowolność. I tu komutatory zasadniczo nie będą się za bardzo różniły. Komutatory z 1 i 2 będziemy robili z tych miejsc na plecach. Komutatory z 2 i 4 będziemy robić z przodu. Komutatory później podam. Na końcu mówienia. Generalnie zasada jest taka. Ustawiamy w jednej pozycji, czyli ja bym tutaj ustawił w pozycji 4. I robimy 8-ruchowca. Tak, że wrzucamy na górę pierwszy target, który układamy. Pierwszy mamy ułożyć biały, więc tu jest nasz biały. Podjeżdżamy, wymieniamy. Teraz zielonym, czerwonym miejscem, zielonym klockiem podjeżdżamy, cofamy i cofamy nasz setup. Inny przypadek. Tu i tu. I teraz ja bym to zrobił, to jest na pozycji 1, to jest na pozycji 2. Ja bym to zrobił do 1, ponieważ łatwiej zrobić setup L niż B, wygodniej. I to jest ten alk na plecach. On wygląda tak samo jak ten alk tutaj, tylko robimy go z drugiej strony jakby. Też występuje tam U2. Czyli tak, najpierw podjeżdżamy żółtym targetem, wymieniamy go, podjeżdżamy drugim targetem, wymieniamy go, cofamy setup. Tak to działa i zasadniczo wszystkie algi, które to są, to jest tak. 4 algi. Na pierwsze miejsce taki alg robiony na plecach. Tu. To jest tak. Zależnie. Podjeżdżamy po prostu tym targetem, który wymieniamy. Robimy R'U2R. Podjeżdżamy drugim targetem R'U2R. Na drugim miejscu, tu mamy drugie miejsce. To robimy tak. Pierwszy target. Jak wrzucamy pierwszy target, robimy RU R', drugi target, cofamy RU' R i cofamy to. Trzecie miejsce to jest to też robimy na plecach, to jest podobny alg do tego, tylko robiony właśnie na plecach, czyli na przykład tu i tu. I teraz tak, R'U R, drugi target, R'U' R i cofamy. Czwarta pozycja, bierzemy target R'U2R', drugi target R'U2R', cofamy. Ostatnim przypadkiem jest, kiedy mamy jeden target na jednej z bocznych ścian, drugi target na dolnej. I tu będzie trochę więcej problemów z rozpoznaniem, ale to jest też jak najbardziej do nauczenia. To znaczy wszystko będziemy rozwiązywać 2, góra 3 ruchowymi setupami, jeśli dobrze liczę. To znaczy tak, pierwszy krok to będzie sprowadzenie naszego targeta z jednej z bocznych ścian na ścianę F. Drugi krok to będzie setup ścianą D na odpowiednią pozycję. I później będzie już komutator. Przykład. Tutaj mamy tu target i tu. W pierwszej kolejności sprowadzamy go na ścianę F. I teraz musimy się nauczyć pozycji, tak ja to nazywam, na warstwie D, w których musimy ustawiać centry, żeby je wymieniać z odpowiadającymi numerami. To znaczy, taką pozycją dla jedynki jest to, dla dwójki będzie to, dla trójki będzie to, dla czwórki będzie to. Gdzieś tu wrzucę w opis pewnie, żeby było łatwiej. Czyli tak, ustawiamy na warstwie F. Teraz
center, który wymieniamy, ustawiamy w pozycji. Dla jedynki to będzie ta pozycja, czyli robimy D2. I w tym momencie mamy 8-ruchowy komutator. Bufor jest miejscem przecięcia, więc jeżeli pierwszą mamy kropkę niebieską, to najpierw musimy wrzucić tą drugą. Wrzucamy tą drugą, dolną, cofamy cały setup. Inny przykład. No powiedzmy to i to. Pierwszy krok sprowadzamy na warstwę F. Drugi krok to jest trójka, dla trójki mamy to miejsce. Cyk. Pierwszym targetem jest biały, więc najpierw musimy wrzucić niebieski. Więc wrzucamy niebieski, biały, cofamy i cofamy ten nasz setup. I generalnie to tyle, czyli tak, krótkie powtórzenie. Jak mamy na warstwie U i gdziekolwiek indziej, w przypadku ścian bocznych bufor jest miejscem przecięcia, czyli wrzucamy, jeżeli pierwszym targetem jest target z U, to wrzucamy najpierw boczny target i tak dalej. Przykład to w to, robimy tak, wrzucamy target w bufor, przesuwamy, wrzucamy target, drugi target, działa. Jeżeli z D, to tutaj D jest tym punktem przecięcia. Jeżeli mamy pierwszym targetem, który zamieniamy jest U, to wtedy to najpierw wrzucamy target z U na D, a później buforem celujemy w target z dolnej warstwy. Czyli mamy to, najpierw wrzucamy target w tamtą kropkę, później wrzucamy bufor, cofamy setup. Nie powiedziałem jeszcze o tym skosie. Tu będzie jeden arc, to znaczy tak, na bocznych ścianach wszystko jest tak samo, ok, tak jak w przypadku tego i tego targeta. Sprawa się trochę komplikuje, jeżeli mamy targety z dołu, tu będzie krótki arc, to znaczy za każdym razem setupujemy center w to miejsce, czyli przykładowo jeśli mamy taką sytuację, to setupujemy go tutaj i robimy taki setup, który podam w opisie. Miejscem przecięcia jest bufor, jest niebieska kropka, więc najpierw wrzucamy zieloną, później tą drugą, cofamy setup, cofamy nasz setup, działa. Jeżeli mamy oba targety po bokach, pamiętajmy o tych oznaczeniach numerycznych, musimy ustawić w tej samej pozycji. Komutatory, których używamy, żeby zamieniać te targety, też podam w opisie, jednak warto świadomie po prostu ich używać, wiedzieć w jakiej kolejności i tak dalej, żeby po prostu nie kłuć tych algów, bo tak jak mówiłem, nie będę ich podawał dokładnie, tylko na przykład, nie wiem, jest coś takiego i one są jak najbardziej dobrze ustawione, ale alg mamy na to miejsce, więc byśmy musieli zrobić jeszcze taki setup, czego nie będę podawał w opisie, tylko intuicyjnie, tak jak mówiłem. Mamy najpierw białą kropkę do zamiany, no to ustawiamy białą kropkę, zamieniamy, ustawiamy drugą kropkę, zamieniamy tylko w tył, cofamy setup. I jeżeli mamy target na boku i na dole, to tak jak mówiłem, trzeba nauczyć się tych odpowiadających pozycji. Tu robimy w 3 krokach. Wrzucamy najpierw target na ścianę F, później ustawiamy ścianę D, robimy komutator, cofamy setupy, gotowe, działa. I zasadniczo ta metoda, mimo że wymaga na początku myślenia, to moim zdaniem za wiele czasu nie zajmuje nauczenie się jej, a może naprawdę zwiększyć naszą efektywność w układaniu. Jest znacznie szybsza niż metoda na przykład U2. Wymaga średnio, myślę, 2 razy mniej ruchów co najmniej. Dlatego nawet jeżeli będziemy się dłużej zastanawiać nad jakimś setupem, to i tak myślę, że ta metoda ma przewagę nad U2. No i co? Pozostaje tylko trenować. W razie jakichś niejasności, które ja zauważę, pewnie gdzieś tam dopiszę. Jeżeli ktoś czegoś nie zrozumie, zachęcam, żeby pytać, a jak najbardziej wytłumaczę. Ale ogólnie chyba dość czytelnie to przedstawiłem. Jeżeli nie, poniżej w komentarzach można pytać. No i cóż, to chyba tyle z mojej strony.
Będą prawdopodobnie jeszcze jakieś następne poradniki. Odnośnie blinda oczywiście, bo do innych rzeczy nie mam kwalifikacji, żeby nagrywać. I co? Jak na teraz to tyle. Cześć.